Hej, witam w dębowej chatce. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, cofnijmy się do roku 1492. Wyobraźcie sobie wieczorne niebo nad Atlantykiem. 3 statki płyną na zachód. Wszyscy na pokładzie mają za chwilę zasnąć, gdy nagle zmierzch rozrywa rozżarzona poświata. Niebo staje w płomieniach. Marynarze tłoczą się przy burtach z szeroko otwartymi oczami, patrząc jak ogniste smugi opadają ku oceanowi. W dzienniku pokładowym kapitan opisał to zdarzenie jako cudowną zasłonę ognia spadającą z nieba. Tym kapitanem był Krzysztof Kolumb, a zdarzenie to stało się jedną z pierwszych udokumentowanych anomalii w miejscu, które dziś znamy jako Trójkąt Bermudzki. Kolumb odnotował też w swoich zapiskach nieregularne odczyty kompasu i tajemnicze światła poruszające się po nocnym niebie niczym świeca, która unosi się i opada. Od tamtego czasu minęło ponad 500 lat i możemy śmiało powiedzieć, że te niezwykłe zjawiska nie zniknęły, wręcz przeciwnie, zaczęto je dokumentować coraz bardziej szczegółowo. Trójkąt Bermudzki to obszar oceanu rozciągający się na blisko 1 300 000 km², od Bermudów przez Miami na Florydzie aż po Porto Rico. To prawdopodobnie najbardziej enigmatyczny akwen na naszej planecie. Jednak dopiero w 1918 roku, gdy zaginął USS Cyclops z 309 osobami na pokładzie, legenda zaczęła nabierać realnych kształtów. Kiedy zaś w 1945 roku zniknęło bez śladu 5 bombowców z eskadry zwanej Lotem 19, a za nimi zniknął jeszcze jeden z samolotów poszukiwawczych, Trójkąt Bermudzki stał się ikoną. Efekt był taki, że słowo trójkąt stało się synonimem każdego miejsca na Ziemi, gdzie dzieje się coś dziwnego. I takich miejsc jest zaskakująco wiele. Trójkąt Bridgewater w stanie Massachusetts skupia się wokół bagna Hockomock, zwanego niegdyś przez kolonistów bagnem diabła. Świadkowie opisywali tam groźne psy o czerwonych oczach, latające stworzenie przypominające pterodaktyla, duchy rdzennych Amerykanów przemierzających mokradła w kajakach i świecące światła między drzewami. Nie brakuje też doniesień o Bigfoocie i UFO. Trójkąt jeziora Michigan z kolei kryje pod swoją powierzchnią odkryty w 2007 roku krąg kamieni spoczywający na głębokości zaledwie 12 metrów, ułożony, jak twierdzą niektórzy badacze, w sposób przypominający Stonehenge. Czy to możliwe, że kamienny krąg z zaginionej cywilizacji zasila jezioro energią powodującą zaginięcia? Z kolei w trójkącie Nevady, obejmującym fragment Kalifornii, za ogromną liczbą katastrof lotniczych stoją według jednych badaczy czysto fizyczne zjawiska, niezwykłe warunki wiatrowe i tak zwana fala górska, czyli wewnętrzna fala grawitacyjna w paśmie górskim, której intensywność rośnie wraz z wysokością. Zdania są tu jednak mocno podzielone, bo katastrofy wojskowe w tym rejonie sięgają jeszcze 1943 roku i trwają do dziś. Trójkąt Smoka u wybrzeży Japonii, znany też jako Morze Diabła, ma legendy sięgające roku 1000 przed naszą erą. Chińskie podania opowiadały o smokach atakujących statki spod powierzchni wody. Jedna z pierwszych historycznych relacji o kłopotach w tym rejonie pochodzi z czasów Kubilaj Hana, wnuka Chingis Hana, który pod koniec XIII wieku stracił tu około 40 000 marynarzy podczas wyprawy na Japonię. W latach 50. ubiegłego wieku japońskie władze wysłały na te wody statek badawczy Kaiomaru nr 5. Nawiązano z nim kontakt, a potem go stracono. Znaleziono jedynie dryfujące szczątki. Spośród 31 osób na pokładzie nie przeżył nikt. W następstwie tej tragedii rząd japoński oficjalnie ogłosił ten obszar niebezpiecznym dla żeglugi. Co łączy te wszystkie miejsca? Według jednej teorii wiry energetyczne gromadzące się z jądra Ziemi i powodujące nagle pojawiające się dziwne zjawiska. Mówi się o niezwykłych warunkach pogodowych, anomaliach elektromagnetycznych i tzw. międzywymiarowych portalach.
Samoloty i statki zgłaszają awarie sprzętu i kompasów szalejących bez żadnego powodu. Co jednak istotne, ta energia nie jest stała. Wzrasta i słabnie wraz z wahaniami pola geomagnetycznego Ziemi. Dlatego też nie obserwujemy tych zjawisk na zawołanie. Ziemia sama decyduje, kiedy otworzyć drzwi. Jest w tym pewna logika, bo jądro planety jest w ciągłym ruchu, a zmiana pola magnetycznego wpływa na jedne obszary znacznie bardziej niż na inne. Podobnie jak prąd elektryczny, prądy teluryczne, czyli naturalne prądy magnetyczne płynące w głębi Ziemi, lepiej przepływają przez gleby bogate w metal lub w wodę niż przez tereny suche i ubogie w minerały. Gdy dwa takie typy terenu się stykają, geolodzy mówią o tak zwanej nieciągłości przewodności. I tam właśnie zaczynają się interesujące rzeczy. Magnetyczne fluktuacje i prądy ziemne stają się tam wielokrotnie silniejsze niż w okolicznych obszarach, czasem nawet o kilkaset procent. W tym miejscu warto wyjaśnić, dlaczego trójkąt Alaski jest zaliczany do tych osobliwych miejsc. W badaniach geograficznych przeprowadzonych w 1965 roku przez Departament Spraw Wewnętrznych USA odkryto aż 5 wyraźnie odmiennych obszarów o innym charakterze magnetycznym na zaledwie około 260 000 km² zbadanej powierzchni. Cała Alaska zajmuje ponad 1 700 000 km². To skala, która daje do myślenia. W raporcie stwierdzono dosłownie, że w regionie występuje znaczna liczba anomalii magnetycznych wynikających ze struktury geologicznej podłoża i skał na znacznych głębokościach. Anomalie te są potęgowane przez wpływ pola magnetycznego Ziemi oraz prądy magnetyczne oddziałowujące na skały i minerały w tym obszarze. Efekty są niekiedy zadziwiające. Odnotowano przypadki, w których niezwykłe zjawiska pogodowe przyciągały piasek z chińskiej pustyni Gobi na wysokość prawie 11 km w górę, by następnie osadzić go na paśmie Alaska Range w samym sercu trójkąta. Brzmi abstrakcyjnie, ale jest to naukowo udokumentowany fakt. Do tego dochodzi aktywność sejsmiczna i wulkaniczna Alaski, będąca jedną z najbardziej intensywnych na całej planecie. Pod koniec 2020 roku naukowcy ogłosili, że 6 wysp w środkowej części archipelagu Aleutów, czyli Carlisle, Cleveland, Herbert, Kagamil, Tana i Uliak, uznano nie za odrębne wulkany, lecz za kominy jednej ogromnej podwodnej kaldery. To miałoby wyjaśnić, dlaczego wulkan Cleveland jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Ameryce Północnej. Alaskę nawiedziło też najpotężniejsze trzęsienie ziemi w historii Stanów Zjednoczonych. Było to wielkie trzęsienie ziemi z 1964 roku o sile 9,2 w skali Richtera. Zabiło 131 osób. Wywołało tsunami, które dotarło aż do Japonii i Hawajów. A drgania były na tyle silne, że w Seattle, ponad 1900 km od epicentrum, wieża Space Needle kołysała się jak trzcina na wietrze. 5 osób zginęło w Oregonie, a 12 kolejnych w Crescent City w Kalifornii. Trzęsienie spowodowało pęknięcie linii uskoku na odcinku niemal 1000 km, uwalniając napięcie gromadzone przez około 500 lat. Przy tej okazji warto wyjaśnić terminologię, bo pojęcia te są często mylone, nawet w poważniejszych opracowaniach. Wir to narastanie energii Ziemi z jądra planety powodujące niezwykłe zjawiska. Portal natomiast to potencjalny skutek tej energii. Przejście do innego wymiaru, innego miejsca w czasie lub innej lokalizacji w przestrzeni. Wiry i portale są ze sobą powiązane, ale nie są tym samym. Kiedy wir tworzy portal, powstaje połączenie między naszym światem a czymś innym. I tu zaczyna się prawdziwy problem.
bo nikt nie wie, co można znaleźć po drugiej stronie. Oddzielną kwestią są tak zwane ley lines, termin, który wszedł do powszechnego obiegu za sprawą Alfreda Watkinsa i jego książki The Old Straight Track z 1925 roku. Watkins odkrył, że starożytne miejsca kultu w Anglii układają się w doskonale proste linie geodezyjne. Późniejsze badania Johna Michela potwierdziły to na niespotykaną skalę. Tak zwana linia Michała i Marii biegnie przez Anglię, przechodząc przez dziesiątki kościołów i sanktuariów poświęconych Archaniołowi Michałowi i Maryi. Co ciekawe, przedłużona poza granice Anglii, linia ta prowadzi przez Tiwanaku w Boliwii, a dalej przez górę Wuxi na wyspie Hainan w Chinach. Jednak sama linia to tylko adres, czyli fizyczne miejsca na mapie. To, co naprawdę interesuje badaczy, to prąd teluryczny pod ziemią, który te miejsca zasila. Eksperymenty przeprowadzone przez Johna Burke'a i Kaja Helberga wykazały, że elektrody umieszczone przy monumentach typu Henge ujawniają koncentrację energii elektrycznej przy wejściach do tych stanowisk. Czasem z intensywnością dwukrotnie większą niż w otoczeniu. Kamienny krąg zachowuje się jak koncentrator energii elektromagnetycznej. Na Alasce oficjalnie nie ma starożytnych świątyń ani megalitycznych budowli, ale brak widocznych konstrukcji nie oznacza braku energii. Może ona po prostu nie ma adresu. Nie widzimy budowli, które ją oznaczają. Choć jest całkiem możliwe, że gdzieś pod lodem kryją się starożytne struktury, o których jeszcze nie wiemy. Do energii ziemskiej dochodzi jeszcze jeden czynnik, i to dosłownie z kosmosu. Słońce regularnie wyrzuca w przestrzeń elektrony i protony podczas rozbłysków słonecznych. W rejonach polarnych, słabiej chronionych przez pole magnetyczne Ziemi, mają one znacznie łatwiejsze wejście do atmosfery. Zderzając się z cząsteczkami gazu, tworzą zorzę polarną. Ale przy okazji wiadomo, że zmiany w górnych warstwach atmosfery spowodowane tą aktywnością zakłócają elektronikę i systemy nawigacji satelitarnej. Maksimum słoneczne, czyli ogromny wyrzut masy koronalnej ze Słońca, który następuje co 11 lat, może potencjalnie wyłączyć całe sieci energetyczne. W Polsce mówimy o tym zwykle w kontekście ciekawostki, ale dla Alaski to zupełnie inna skala zagrożenia właśnie z powodu cieńszej warstwy ochronnej atmosfery w regionach polarnych. Na marginesie jedna ciekawostka. Toczy się poważna debata etymologiczna wokół samej nazwy Aurora Borealis. Niezależnie od jej pochodzenia, starożytna mitologia Rzymian i Greków mówi o tym samym. Aurora lub Eos była siostrą Boga Słońca i boginią Księżyca, która pędzi po porannym niebie w wielobarwnym rydwanie, ogłaszając świt nowego dnia. Starożytni może nie znali protonów i elektronów, ale rozumieli, że istnieje związek między Słońcem a aktywnością atmosferyczną. Kiedy w maju 2019 roku kręcono materiał do pierwszego sezonu serialu The Alaska Triangle, producenci poprosili badaczy, by przeczesali zbocze góry Flat Top Mountain na obrzeżach Anchorage przy użyciu prętów radiestezyjnych i miernika pola elektromagnetycznego. Sam miernik EMF nie wykazał nic szczególnego, tylko niewielkie, nieistotne wahania, ale z różdżkami było inaczej. W jednym konkretnym miejscu pręt trzymany w lewej ręce badacza skręcił do wewnątrz w kierunku pręta w prawej ręce, podczas gdy prawy pozostał bez ruchu. Po wyjściu z tego miejsca lewy pręt wrócił do naturalnej pozycji. Dla pewności naukowcy powtórzyli test kilkukrotnie. Za każdym razem efekt był taki sam. Co więcej, poruszając się wzdłuż zbocza góry, udało im się wytyczyć linię biegnącą od szczytu Flat Top prosto w dół w stronę Anchorage. Czy odkryto prąd teluryczny, jedną z elektromagnetycznych linii sieci energetycznej Ziemi? Trudno powiedzieć z pewnością.
ale zbieżność jest co najmniej zastanawiająca. Przy okazji warto wspomnieć o eksperymencie z tzw. fazowaniem międzywymiarowym, który odbywał się w zupełnie innym miejscu, w domu zwanym The Conjuring House w Harrisville w stanie Rhode Island. XVIII-wiecznym gospodarstwie, na którym oparty jest pierwszy film z serii Conjuring. Badacze prowadzili tam badania we wrześniu 2020 roku. Opisywali oni gwałtowne zawroty głowy podczas wywiadu z demonologiem Keithem Johnsonem. Dokładnie w tym samym pokoju, w którym w 1973 roku Carl Johnson po raz pierwszy widział zjawisko tzw. shadow people. Innymi słowy, widział w tym miejscu jakąś cienistą postać. Jeszcze bardziej intrygujące są zdjęcia zrobione w tym domu. Na jednym z nich obszar przy drzwiach i oknie wewnętrznym jest zamglony i jakby w ruchu, podczas gdy reszta pomieszczenia jest ostra i nieruchoma. Co więcej, okno zewnętrzne widoczne jest niemal w całości wewnątrz pokoju, przesunięte w prawo, jakby w chwili wykonania zdjęcia zachodziło jakieś międzywymiarowe przesunięcie fazowe. Andrea Perron, której rodzina mieszkała w tym domu przez 10 lat, opisała zjawisko cienistej istoty, która regularnie przemieszczała się z zewnątrz przez szczeliny w drzwiach do środkowej sypialni. Pewnej nocy w tym samym gospodarstwie matka Andrei była świadkiem czegoś, co można opisać jako skok w czasie. W jadalni nagle pojawiła się rodzina z XVIII wieku. Siedzący przy stole mężczyźni odwrócili się i spojrzeli na matkę Andrei, uznając, że to ona jest duchem. Tego rodzaju przesunięcia czasowe obserwowane są także na Alasce. Możliwe źródło tej aktywności to konstrukcja budynku, bo w piwnicy mieści się pomieszczenie z otwartą studnią wypełnioną wodą, ścianami z wapienia, a na ich szczycie leżą płyty granitowe, których głównym składnikiem jest kwarc. To, jak uważają niektórzy badacze, działa niczym mała, naturalna elektrownia energii elektromagnetycznej. W latach 1988-2021 na Alasce zaginęło ponad 16 000 ludzi. Liczba ta jest alarmująca, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców tego stanu. Dla porównania, na Alasce składa się rocznie około 4 raporty o zaginięciu na 1000 mieszkańców, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia krajowa w USA. Oczywiście nie każdy samolot wlatujący w obszar trójkąta Alaski spotyka nieszczęśliwy los. Trójkąt to nie magnes na katastrofy, który działa bezwzględnie. Ale sposób, w jaki niektóre z tych zaginięć się zdarzają, czyli brak jakichkolwiek śladów, sygnałów czy szczątków, skłania do stawiania pytań. W kwietniu 1993 roku podczas służby w siłach powietrznych badacz ze wspomnianego programu The Alaska Triangle obserwował startującego z Anchorage Boeinga 747, który dosłownie stracił silnik. Ta część maszyny po prostu odpadła od samolotu i spadła na parking lokalnego supermarketu. Na szczęście tylna część parkingu była pusta. Odłamki wbiły się w podłogi i sufity okolicznych domów. Nikt nie zginął i samolot zdołał bezpiecznie wylądować. Według rzecznika firmy Boeing za wszystkim stały silne turbulencje zaraz po starcie na wysokości około 550 metrów. Ale pytanie pozostaje. Co za turbulencje są w stanie wyrwać z samolotu obiekt ważący tysiące kilogramów? 26 stycznia 1950 roku wojskowy transportowiec Douglas C-54D Skymaster wystartował z bazy Elmendorf w pobliżu Anchorage, kierując się do bazy Great Falls w Montanie. Na pokładzie znajdowały się 44 osoby, 8 członków załogi i 36 pasażerów, w tym kobieta z niemowlęciem. Prognoza pogody zapowiadała bezchmurne niebo.
Ostatni kontakt radiowy nastąpił o godzinie 13:09. Pilot zameldował, że leci zgodnie z planem, choć ma oblodzone skrzydła. Potem nastąpiła cisza. Samolot zniknął na skraju trójkąta Alaski w pobliżu miejscowości Snag na terytorium Yukon w Kanadzie. Akcja poszukiwawcza była jedną z największych w tamtym czasie. Uczestniczyło w niej 7000 osób przeszukujących teren o powierzchni ponad 900 000 km². Koszt operacji odpowiadał dzisiejszym $10 milionom. Pomimo tych wysiłków nie odnaleziono ani wraku, ani żadnego ocalałego. Co dziwne, miesiąc później, 1 marca, w tym samym rejonie rozbił się kanadyjski samolot. Ten jednak znaleziono stosunkowo szybko, a załoga odniosła jedynie lekkie obrażenia. Dlaczego jeden samolot znika bez śladu, a drugi rozbija się i jest odnajdywany? To zestawienie mówi samo za siebie. Przez jakiś czas po rozpoczęciu poszukiwań odbierano sporadyczne, tajemnicze transmisje radiowe. Niektórzy wierzą, że nadawała je załoga zaginionego Skymastera, ale były zniekształcone i urywały się tak nagle, jak się zaczynały. Jedna z teorii mówi, że samolot przeleciał przez portal do innego wymiaru i te transmisje docierały właśnie stamtąd. Według innej wersji był to po prostu inny samolot lub zakłócenia atmosferyczne. Zdania są tu mocno podzielone i do dziś żadna z teorii nie została potwierdzona ani obalona. Kilka dni wcześniej, zaledwie 3 dni przed zaginięciem Skymastera, w pobliżu Kodiak obserwowano UFO. 2 dni po zaginięciu kolejne UFO pojawiło się nad bazą Elmenford. Zbieg okoliczności? Może, ale jeśli ktoś chce szukać powiązań, to materiał jest. Jeśli zaginięcie Skymastera zelektryzowało wojsko, to incydent z 16 października 1972 roku zelektryzował całe Stany Zjednoczone. Tego dnia z lotniska międzynarodowego w Anchorage o godzinie 9 rano wystartowała Cessna 310C. Na pokładzie znajdowali się Hale Box, przewodniczący większości w Izbie Reprezentantów, drugi co do rangi demokrata w całym kongresie, Nick Begich, kongresmen reprezentujący Alaskę, jego doradca Russell Brown oraz pilot Don Jones. Doświadczony lotnik doskonale znający te trasy. Plan był prosty. Lot z Anchorage do Juneau. Odcinek, który Jones przeleciał dziesiątki razy. 10 minut po starcie nawiązano kontakt z kontrolą lotów, żeby zgłosić plan lotu. To był ostatni sygnał, jaki od nich odebrano. Nagranie tej transmisji, co jest osobnym kuriozum, zaginęło. Nigdy nie odnaleziono ani samolotu, ani pasażerów. Akcja poszukiwawcza, jaka po tym nastąpiła, była w tamtych czasach największą w historii Stanów Zjednoczonych. Obejmowała 40 samolotów wojskowych, 50 maszyn cywilnych, ponad 100 prywatnych lotników, łodzie rybackie i rozległy, bo liczący ponad 840 000 km² obszar poszukiwań. Akcja trwała ponad 3600 godzin. Do poszukiwań użyto nawet samolotu szpiegowskiego SR-71. Po 39 dniach akcję odwołano. Nie znaleziono niczego. Samolot zniknął tuż przed przełęczą Portage Pass, czyli wąskim przejściem o szerokości zaledwie około 1,5 km z górami po obu stronach, wznoszącymi się stromo na ponad 1200 metrów. Ten teren tworzy tzw. geograficzny generator wirów na odcinku blisko 10 km. Aerodynamiczne wiry w takich miejscach oddziałowują na statki powietrzne próbujące przez nie przelecieć, zwłaszcza gdy zbliżają się do granic, czyli do stromych skalnych ścian. Tego październikowego poranka panowały ujemne temperatury, słaba widoczność i turbulencje. Warunki z pewnością były trudne, ale według innych analiz generator wirów w przełęczy Portage Pass może w złych warunkach pogodowych paradoksalnie pomagać samolotom przelatywać przez przełęcz. Skąd zatem cisza?
Żadnych szczątków, żadnych sygnałów, żadnych śladów na zboczu gór. Wokół zaginięcia Boxa krąży też co najmniej jedna teoria spiskowa. Box publicznie sprzeciwiał się ustaleniom komisji Warrena, która badała zabójstwo Johna F. Kennedy'ego i orzekła, że za śmierć prezydenta odpowiedzialna była pojedyncza kula. Miał wielu politycznych wrogów. Niektórzy sugerują, że na pokładzie Cessny mogła znajdować się bomba umieszczona przez kogoś z kręgu jego przeciwników. Według innej wersji jego chorwackie korzenie i nacjonalizm uczyniły go celem w czasach silnych napięć na terenie ówczesnej Jugosławii. Czy to możliwe? Technicznie tak, ale równie dobrze przyczyną mógł być po prostu trudny teren i pogarszające się warunki pogodowe nad Przełęczą. A może to było coś innego, tak jak w przypadku Skymastera z 1950 roku. Jeśli myśleliście, że zaginięcie 2 kongresmenów jest kulminacją tej historii, to jesteście w błędzie, bo 13 lutego 1950 roku, czyli niecałe 3 tygodnie po zaginięciu Skymastera, z bazy lotniczej Eielson w pobliżu Fairbanks wystartował bombowiec B-36 z 17-osobową załogą i bombą atomową na pokładzie. Była to bomba Mark IV, porównywalna ładunkiem z tą zrzuconą na Nagasaki. Oficjalnie bez rdzenia plutonowego, czyli bez możliwości wybuchu jądrowego. W teorii. Misja była szkoleniowa. Lot o łącznej długości prawie 9000 km. Przez Montanę, symulowany cel w San Francisco, lądowanie w bazie Carswell w Teksasie. Celem było odtworzenie nalotu bombowego na Związek Radziecki. Podczas lotu nad Pacyfikiem samolot zaczął łapać oblodzenie. 3 silniki musiały zostać wyłączone, bo się zapaliły. Ciężar bomby przyspieszał opadanie. Kapitan Harold Berry podjął decyzję o zrzuceniu głowicy jeszcze nad Pacyfikiem. Logika była prosta. Z wyłączonymi silnikami i oblodzeniem kontrolowanie B-36 było praktycznie niemożliwe, a Barry nie mógł zagwarantować, gdzie dokładnie wyląduje wrak. W 1950 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Związek Radziecki zdetonował swoją pierwszą bombę atomową, radzieckie okręty wywiadowcze na Pacyfiku działały bardzo aktywnie. Nawet bez rdzenia plutonowego, a więc bez możliwości wybuchu jądrowego, bomba Mark IV zawierała mechanizmy detonacyjne, układ soczewek wybuchowych i całą architekturę implozji. Był to materiał o ogromnej wartości strategicznej dla radzieckich inżynierów, którzy w tamtym czasie dosłownie polowali na każdy strzęp amerykańskiej technologii nuklearnej. Barry nie ryzykował. Wolał zatopić bombę w oceanie, niż pozwolić, żeby sam wrak zdecydował, gdzie wyląduje. Cała załoga czekała z napięciem. Naciśnięto przycisk salwa, ale nic się nie stało. Przy pierwszym naciśnięciu przycisk nie zadziałał, co samo w sobie jest osobliwością. Dopiero przy drugim włazy komory bombowej się otworzyły i Mark IV spadł, detonując konwencjonalne ładunki wybuchowe w trakcie opadania. Szczątki wpadły do oceanu. Załoga ustawiła autopilota w kierunku otwartego Pacyfiku i wyskakiwała jeden po drugim ze spadochronami. 5 osób nigdy nie odnaleziono, w tym specjalisty do spraw uzbrojenia, byłego pilota linii lotniczych Theodora Schreierera. Krążyły pogłoski, że po skokach załogi kapitan Barry widział, jak B-36 wykonał ostry zakręt, jakby ktoś zmienił kurs. Wrak samolotu znaleziono 3 lata później na górze Cologet w Kolumbii Brytyjskiej. Schreierera nigdy nie odnaleziono ani na wyspie Prince Royal, ani wśród wraku. Czy próbował ocalić samolot? Nie wiadomo. Dokąd trafił? Też nie. Warto spojrzeć na ten rok jako całość. Styczeń 1950 roku, zniknięcie Skymastera.
Luty 1950 roku katastrofa bombowca z bronią atomową i 5 zaginionymi. W tym samym czasie wokół Alaski mnożą się obserwacje UFO. Trudno to uznać za przypadkowe nagromadzenie. Lista nie kończy się jednak na tych 3 zdarzeniach. 3 maja 1992 roku Cessna 340 z 5 osobami na pokładzie, 3 braćmi Kentem, Scottem i Jeffem Roth oraz ich 2 przyjaciółmi wystartowała z Jakutat po wyprawie wędkarskiej i nigdy nie dotarła do Anchorage. Żona Jeffa odsłuchała nagrania FAA z tamtego dnia i twierdziła, że słyszała w tle wzmiankę o 6000 stóp i warunkach oblodzenia. Kilka minut po ostatnim oficjalnym kontakcie. Analiza FBI tych nagrań nie ujawniła jednak niczego. We wrześniu 2013 roku Alan Foster leciał swoim Piperem PA-32 Cherokee z Atlanty do Anchorage ponad 6400 km przez całe Stany Zjednoczone. Do domu zostało zaledwie 580 km. Zatankował w Jakutat i wystartował. Około 68 km po starcie samolot zniknął z radarów. Podczas akcji poszukiwawczej z rejonu góry Eberly odebrano słaby sygnał elektroniczny. Pojawił się 2 razy i więcej go nie słyszano. Nie wiadomo nawet, czy pochodził od Fostera. Są przypadki, w których czas ujawnia swoje tajemnice, po latach lub dekadach. W 1958 roku nad arktycznym rezerwatem dzikiej przyrody zaginął dyrektor regionalny Służby Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody Clarence Road wraz ze swoim synem i kolegą. Wrak ich Grummana Goose znaleziono dopiero w 1979 roku, czyli po 21 latach, ukryty przez roślinność na zboczu góry na wysokości ponad 1700 metrów. W 2012 roku lodowiec Colony ujawnił z kolei część wraku wojskowego C-124 Globemaster, który zaginął razem z 52 mężczyznami w 1952 roku w drodze do bazy Elmendorf. Tylna część samolotu wyłoniła się z lodowca na wysokości blisko 2500 metrów po tym, jak przez 60 lat przesuwała się razem z lodowcem o blisko 20 km. Alaskańskie lodowce mają swoją własną pamięć i oddają swoje tajemnice według własnego harmonogramu. Trójkąt Alaski to nie jest miejsce, które można zbagatelizować jednym zdaniem ani wyjaśnić jedną teorią. To obszar, gdzie nakładają się na siebie udokumentowane przez rządowe raporty anomalie geologiczne, ekstremalna aktywność sejsmiczna i wulkaniczna, zwiększona ekspozycja na aktywność słoneczną, a w środku tego wszystkiego dziesiątki, jeśli nie setki przypadków zaginięć, które nie mają racjonalnego wyjaśnienia zgodnego z obecnym stanem wiedzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, od 1988 do 2021 zaginęło na Alasce ponad 16 000 osób. Wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa USA. Samoloty znikają, a ekipy ratunkowe, mimo nowoczesnego sprzętu i zakrojonych na ogromną skalę akcji poszukiwawczych, angażujących tysiące ludzi i setki maszyn, nie są w stanie odnaleźć żadnych szczątków, ciał czy śladów. Czy za tym wszystkim stoją energetyczne wiry, zakłócenia elektromagnetyczne, portale do innych wymiarów? Czy może są to dramatyczne, ale ziemskie konsekwencje jednego z najsurowszych i najmniej zbadanych obszarów na planecie? Jedno i drugie podejście ma swoje argumenty, ale jest jeszcze trzecia możliwość, taka, o której mówi się rzadziej, bo brzmi zbyt radykalnie, nawet jak na standardy tej tematyki. Niektórzy badacze wprost stawiają pytanie, czy na Alasce istnieje tajna baza pozaziemskich istot, nie gdzieś na powierzchni, ale głęboko pod ziemią, pod lodowcami lub pod dnem oceanu.
Alaska jest jednym z najsłabiej zaludnionych i najsłabiej monitorowanych obszarów na Ziemi. Ogromne połacie terenu są praktycznie niedostępne, bez dróg, bez stałej obecności człowieka, bez żadnej infrastruktury. Jeśli gdziekolwiek na tej planecie można prowadzić działalność, o której nikt się nie dowie, to właśnie tam. Aktywność UFO nad Alaską jest od dekad nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do liczby mieszkańców, a obserwacje skupiają się właśnie w rejonie Trójkąta. Przypadek? I tutaj pojawia się pytanie, które część badaczy zadaje całkowicie serio. Czy to możliwe, że przynajmniej niektóre z tych zaginięć to nie wypadki, nie elektromagnetyczne anomalie, nie trudny teren, ale celowe działanie? Że pewne samoloty i pewni ludzie są po prostu zabierani. Podobny schemat opisuje seria Missing 411, czyli tajemniczych zaginięć ludzi w parkach narodowych i dzikich obszarach całej Ameryki Północnej, gdzie ofiara znika bez śladu, a rozległe akcje poszukiwawcze z psami tropiącymi, helikopterami i setkami ochotników nie przynoszą żadnego rezultatu. A potem, czasem po tygodniach, czasem po latach, szczątki lub ciało pojawia się w miejscu, które było już wielokrotnie i dokładnie przeszukane. Jakby ktoś je tam położył tuż po zakończeniu poszukiwań. Czy ten sam mechanizm mógłby działać w przypadku samolotu? Czy możliwe jest, że wrak Skymastera, Cessny Boxa lub któregoś z innych zaginionych statków powietrznych spoczywa dziś w miejscu, które ratownicy sprawdzali kilkukrotnie i zostanie odnaleziony dopiero wtedy, gdy topniejący lodowiec odsłoni go za kilkadziesiąt lat, tak jak stało się to z Globemasterem w 2012 roku? Lodowiec Colony przez 60 lat skrywał wrak C-124, przesuwając go o prawie 20 km. Nikt nie szukał go pod lodem, bo nikt nie zakładał, że może tam być. To nie jest odpowiedź, to kolejne pytanie. Ale właśnie ta niejednoznaczność jest najcenniejsza, bo zamiast do pochopnych wniosków zachęca do dalszego szukania. Alaska nie oddaje łatwo swoich tajemnic i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas nie zamierza tego robić. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee albo udostępnić ten czy inny film na waszych portalach społecznościowych. Bardzo dziękuję za waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.